Cześć, jestem przed 7, czyli o nieludzkiej jak dla studenta przyzwyczajonego do zdalnego nauczania porze, na parkingu. Jestem na parkingu po to, żeby kupić broń. Taka może nie do końca oczywista rzecz jak na parking, ale wiele osób często przywołuje przykład Stanów Zjednoczonych, że tam to możecie się z kimś na parkingu spotkać i kupić broń. No więc ja się teraz spotkam z przedstawicielem sklepu na parkingu, żeby kupić dla siebie broń palną. Chciałem na tym wstępie nagrać takiego małego vloga, ale szczerze jakoś mi nie wyszło. Wolałem się po prostu cieszyć zakupem, a nie myśleć o tym, czy ujęcia wyjdą dobre. Więc siedzimy już i zaczynamy prezentację. No i pewnie zastanawiacie się, co takiego ja sobie mogłem sprawić, zwłaszcza, że zbliżają się święta. Pomyślałem sobie, że skoro mam pistolet 9, to przydałaby się też 45. Dlatego kupiłem pistolet CZ45 i tym samym zapraszam Was na drugi film z cyklu Historia pewnej CZ-y. CZ45 to jest naprawdę malutki pistolet. On jest mniejszy od tych, które w dzisiejszych czasach zwykliśmy nazywać subkompaktowymi. Można powiedzieć, że jest to pistolet wręcz kieszonkowy. Jest to pistolet oczywiście samopowtarzalny, zasilany amunicją 6,35 Browning lub jak kto woli 25 Auto. Spust w tej broni jest spustem wyłącznie podwójnego działania. Nie będę tutaj klikał na sucho, pokażę Wam to dokładnie na strzelnicy, ale chodzi o to, że za każdym razem, chcąc oddać strzał, naciskając spust, napinamy kurek. On w pozycji takiej spoczynkowej w ogóle tutaj nigdzie nie wystaje i nie ma możliwości w żaden sposób napięcia go ręcznie. Dopiero kiedy oddajemy strzał, naciskamy spust i wtedy strzał pada. Mogliście w tym momencie zauważyć, że ten pistolet nie ma nic, co moglibyśmy nazwać współcześnie przyrządami celowniczymi. Z niego się celuje w taki sposób, w zasadzie podobnie jak ze strzelby. Ma tutaj taką rynienkę, którą po prostu mniej więcej trzeba skierować na cel. Tak historycznie CZ45 był następcą CZ36, czyli dosyć podobnego pistoletu kieszonkowego, jednak CZ45 w stosunku do niego posiada kilka modernizacji. Okazuje się jednak, że ani pistolet CZ36, ani CZ45 nie odniosły tak naprawdę jakiegoś znaczącego sukcesu na rynku. Wynika to głównie z tego, że tuż przed II wojną światową, czy zaraz po niej, tak naprawdę rynek cywilny był nasycony takimi pistoletami. Takie pistolety kieszonkowe w zasadzie w pierwszej połowie XX wieku to była jak najbardziej standardowa broń do obrony osobistej dla cywili. Produkcję pistoletu CZ45 rozpoczęto w roku 1945. Nie jest to wcale takie oczywiste w przypadku broni palnej, ponieważ wiele takich oznaczeń numerowych w przypadku niektórych pistoletów może nas mylić, ale tutaj akurat to się zgadza. Przez pewien czas ten pistolet był produkowany równolegle ze swoim poprzednikiem CZ36 i ten pistolecik w takiej formie był produkowany w zasadzie do lat 60. Mój swoją drogą pochodzi w zasadzie już z końca produkcji z roku 58. Co ciekawe, można powiedzieć, że nieco unowocześniona wersja CZ45 jest produkowana aż do dzisiaj. Mamy na rynku taki model jak CZ92, który naprawdę jest bardzo podobny do CZ45. Jego zmiany są w zasadzie kosmetyczne. Jest troszeczkę inny kształt chwytu, jest zwalniacz magazynka przeniesiony w bardziej standardowe dla nas miejsce, ale tak poza tym nie różni się nawet kalibrem. I podobno jest produkowany po dzień dzisiejszy, aczkolwiek nie udało mi się znaleźć, żeby jakiś sklep obecnie, przynajmniej w Polsce, miał go w ofercie. Dam ci dwoje hołse pod bradu, a
Jeśli chodzi o samo strzelanie z tego pistoletu, to ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mimo że ten pistolet jest bardzo malutki, to przynajmniej mi chwyta się go bardzo wygodnie. No oczywiście tutaj nie ma mowy o dołożeniu palca małego, ręki wiodącej. Ten palec obrączkowy też tak troszkę próbuje tutaj uciekać, ale jak na moje dłonie, to trzyma się ten pistolet całkiem wygodnie. Sposób celowania, w zasadzie bez przyrządów celowniczych, tylko z tą taką rynienką, jest dosyć specyficzny i trzeba się do tego przyzwyczaić, ale jak już się załapie, o co chodzi, no to tutaj nie ma większych problemów. Absolutnie nie ma problemów z celowaniem prawo-lewo, troszeczkę jest problem góra-dół, bo dopóki celujemy za wysoko, to widzimy, ale jeżeli już lufę skierujemy troszeczkę za nisko, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak bardzo w dół celujemy. Ale to też nie jest broń, która z założenia konstrukcyjnego powinna być jakoś niesamowicie celna. To jest broń do obrony na najkrótszych dystansach do kilku metrów tak naprawdę, więc tutaj celowanie nie gra aż tak dużej roli. Co na duży plus, to tutaj spust jest naprawdę w tej broni bardzo przyjemny. To znaczy on jest ciężki. Ja jestem przyzwyczajony do takiego spustu, ponieważ na co dzień używam CZP-07, gdzie pierwszy strzał mam normalnie z samonapinania. Także nie było dla mnie problemem, żeby opanować ten pierwszy strzał z długim spustem. No i tutaj mamy taką różnicę w porównaniu do większości współczesnych pistoletów, że każdy kolejny strzał też już pada z samonapinania. Także po przeładowaniu broni kurek nadal jest opuszczony i to my, pociągając za spust, go napinamy. Miałem troszeczkę problemów z zacięciami. Magazynek od czasu do czasu lubił troszkę krzywo podać kolejny nabój. Nie jest to dla mnie jakiś duży problem, trochę próbuję przy tym magazynku tutaj pogrzebać, albo poszukam jakiegoś innego jeszcze. Nie zamierzam tej broni nosić, także nie jest to dla mnie jakiś duży problem, żeby od czasu do czasu zacięcie usunąć, aczkolwiek myślę, że jak trochę porzeźbię tutaj przy szczękach, to uda mi się lekko to poprawić, albo mocniejsza sprężyna, no nie wiem, będę kombinował, bo tak... Raz nam magazynek zdarzyło się właśnie zacięcie polegające na tym, że magazynek nie podał naboju, ponieważ troszkę pod złym kątem kolejny nabój się ustawił. Ten pistolet posiada kilka dosyć istotnych oznaczeń, które wskazują na to, skąd pochodzi, gdzie i kiedy został wyprodukowany. W przypadku mojego egzemplarza po lewej stronie zamka widnieje ówczesne logo czeskiej zbrojowki oraz napis czeska zbrojowka Praga. I paradoksalnie oznacza to, że ten pistolet został wyprodukowany w Uherskim Brodzie, czyli w tej miejscowości, w której fabryka czeskiej zbrojowki mieści się po dzień dzisiejszy. No i taka bardzo charakterystyczna rzecz, taki emblemat, w okręgu widzimy oznaczenie kalibru 6,35. Bardzo ładnie to wygląda. No i pod zamkiem na szkielecie napis po angielsku Made in Czechoslowakia. Żeby ten pistolet rozebrać, należy zamek lekko odciągnąć do takiego momentu, kiedy możliwe będzie przekręcenie lufy, patrząc od przodu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tutaj powinien być. O, tutaj jest taki punkt. A teraz znowu ją zamontowałem. O. Przekręcamy lufę i w tym momencie już tutaj wszystko łapiemy, bo się nam wszystko elegancko rozjeżdża. Szkielet, zaraz do niego sobie wrócimy. Wyciągamy sobie mechanizm powrotny, który się składa z malutkiej naprawdę żardzi ze sprężyną powrotną. Wyjmujemy również malutką lufę. No i mamy zamek i tutaj za bardzo już, jeśli chodzi o taką obsługę przez użytkownika, tutaj za wiele nie zrobimy. Pokuszę się też teraz o zdjęcie nakładek chwytu. Jest tutaj po prostu jedna śruba, którą wykręcamy i nakładki w jednym elemencie nam schodzą. Nakładki są wykonane z jakiegoś takiego tworzywa sztucznego, jest to jakiś tam bakielit. No te są takie trochę już styrane, może uda mi się znaleźć kiedyś jakieś nowsze albo zrobić własne. No zobaczymy. Tutaj pistolet trochę za bardzo zalałem olejem, jak ja to lubię robić. No i to tak naprawdę by było na tyle.
CZ45 w przeciwieństwie do CZ36 ma tutaj taką klapkę, która osłania cały mechanizm spustowy. Ona jest montowana na piny i na śrubę. Ja się dokopałem do jednej instrukcji tego pistoletu. Była ona dosyć zdawkowa, ale było tam napisane, że nie powinna to robić osoba, która nie jest wykwalifikowanym gunsmithem, znaczy się rusznikarzem. Nie wydaje mi się, żeby to mnie jakoś bardzo przerastało, żeby tą pokrywę zdjąć, ale póki co jeszcze dam sobie spokój, ale na pewno niedługo się do niej dobiorę. Po prostu boję się, że mi tu jakieś sprężynki powylatują, jak dokładnie się zapoznam z konstrukcją, co, gdzie, na jakim miejscu powinno być. To jeszcze wam pewnie pokażę, jak tutaj ten mechanizm działa, ale na razie sobie to jeszcze odpuszczę, także musicie mi wybaczyć. No i to by było na tyle tak naprawdę z rozkładania. Mechanizm spustowy jest bardzo prosty. Spust przy każdym strzale będzie nam napinał kurek, opuszczał. I to tyle. No w tym momencie jest rozłączony z podłączonym magazynkiem. Będzie działał. Zwróćcie uwagę, że tutaj konstrukcja jest naprawdę niesamowicie uproszczona. Nie ma po bokach żadnych, ani z prawej, ani z lewej strony nie ma żadnych manipulatorów. Ta broń ma 2 manipulatory. Ta broń ma spust do strzelania i zatrzask magazynka, do wyjmowania magazynka. Nie ma bezpiecznika nastawnego, nie ma bezpiecznika, nie ma zwalniacza kurka, no bo to bez sensu w takim mechanizmie spustowym. Tutaj kurek zawsze nam spoczywa nienapięty. Nie ma dźwigni do rozkładania. Także można powiedzieć, że to jest idealna broń dla osób prawo- i leworęcznych, bo wszystko co obsługujecie prawą, tak samo dobrze obsługujecie lewą. Ten pistolet jest naprawdę pod kątem obsługi idealnie symetryczny. To teraz zastanówcie się, ile znacie broni, która po prawej i po lewej stronie ma identyczną liczbę odpowiadających sobie manipulatorów. No CZ45 ma 0, no ale 0 to też liczba. Nie dyskryminujmy. Także jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem mojej drugiej CZ-ki. Mam CZ-kę P07 w 9 i mam CZ45 w kalibrze 6,35. Coś pięknego, naprawdę. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam na kolejne. Naprawdę zachęcam was też do zainteresowania się bronią historyczną, bronią mniej popularną, bo naprawdę można znaleźć jakieś naprawdę ciekawe egzemplarze. Nie mówię, że jest to jakaś kolekcjonerska perełka, ale naprawdę na strzelnicy budzi ogromne zainteresowanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.